To jest historia owej banalności zła. Może dziwnie zabrzmi, ale tam naprawdę człowiek się trochę inaczej czuje niż na innych fortach. Tam jest jakieś nagromadzenie złej energii. To czuć. Fort III był zupełnie nieznanym miejscem dla przeciętnego obywatela w Polsce. Dla ludzi była to prawdopodobnie tak wielka trauma, że bali się o tym otwarcie mówić. W świadomości ludzi Pomichówek był obecny jako miejsce, skąd się nie wychodziło. Odrobina władzy wystarczy, żeby najgorsze rzeczy z ludzi wychodziły i tak właśnie było w Forcie III w Pomichówku. W Pomichówku było bezhołowie zupełne, tam nie było zasad. Zobaczyłem, że tam są napisy na ścianach, wyryte, kalendarze ścienne. Siedząc w tych murach, nie jestem w stanie opanować emocji, nad którymi wydaje mi się, że dość dobrze panuję. Wiosną, szczególnie gdy nie było trawy, to widać było wyraźnie zapadnięte rowy. Nigdy nie będziemy w stanie określić dokładnej liczby osób zamordowanych na terenie Fortu III w Pomichówku. A jest to z kolei pytanie, na które by wiele osób chciało uzyskać odpowiedź. Nie było to towarzystwo wysiedlone z Sokocina i okolic jako więźniowie, tylko jako przesiedleńcy, żeby było miejsce dla Niemców. Zaczęli walić w okno, w drzwi, jeden stał Niemiec przy oknie, drugi przy drzwiach. Bił śnieg i było zimno. Ja nie pamiętam, żeby było zimno. Raus szybko wychodzi z domu. Mamusia stała, otworzyła, zaczęli płakać, a to gestapowcy weszli. Sasza mówi, przygotuj się, bo już Żydów wywożą niedługo nas. Tak państwo też pamiętają mniej więcej? Pamiętam, że była górka. No ta górka jest prowadzona nas przez jakąś bramę. Po lewej stronie mieliśmy tam posłanie, które było tak zawszone i takie... Cały był zawszony. Głód? Ja nie pamiętam. Tylko, że Ja nie pamiętam. czy były jakieś objawy takiego znęcania się na co dzień? Czy oni byli jacyś okrutni, sadystyczni? Dla dzieci była absolutna swoboda. Biegały, żartowały, nie wiedziały, że to w ogóle jest coś strasznego. Jesienią 1939 roku zaczęto tworzyć niemiecką administrację na terenie północnego Mazowsza, które zostało włączone jako rejencja ciechanowska do Rzeszy, stało się częścią Prus Wschodnich. Stolicę rejencji umiejscowiono w Ciechanowie. Liczba ludności niemieckiej, która znajdowała się na tym obszarze, była stosunkowo niewielka, więc Niemców trzeba było na ten teren dopiero ściągnąć. Aby ich ściągnąć, trzeba było najpierw zrobić miejsce, czyli po prostu wysiedlić Polaków, aby dać Niemcom miejsca zamieszkania, domy czy gospodarstwa rolne i umożliwić im po prostu życie na tym terenie. Jedną z takich instytucji, które powstały, był Urząd Gestapo. I rola Gestapo była dosyć jasno określona. To było zwalczanie przeciwników politycznych, konspiracji oraz zwalczanie przeciwników rasowych, czyli przede wszystkim Żydów. Ten obiekt został utrzymany i zakonserwowany do czasów, w których jesteśmy obecnie, w stanie technicznym, można powiedzieć, doskonałym. Ukrywa nam się tą zielenią, ale ta zieleń nie niszczy tego i tej zieleni można, jeżeli będzie trzeba, w każdej chwili się pozbyć. I wtedy wyłonią nam się to naprawdę imponujące wały, imponujące mury. Fort III został wzniesiony w latach 1883-88 na planie fortu standardowego. Plan ten zakładał, że
To będzie obiekt o narysie pięciobocznym, otoczony fosą, gdzie głównym budynkiem będzie budynek koszarowy, przeznaczony dla około 600-800 żołnierzy. Koszary były głównym miejscem, gdzie przetrzymywano więźniów. Kiedy jadę porozmawiać ze świadkiem, to mam taką ogromną nadzieję, że uda się stworzyć taką relację, że ta osoba zechce wrócić wspomnieniami do tych trudnych momentów i zechce nam powiedzieć, co wtedy czuła. Te wspomnienia są takim zawsze tylko fragmentem. I to są takie chwile, które tylko te osoby mogą nam przekazać. Już nikt inny, ani akta, ani te wyniki śledztwa, czy relacje współwięźniów. Nikt nie przekaże nam tego jedynego momentu, o którym oni mogą powiedzieć. Podłączę panu mikrofon. Mam nadzieję, że to będzie taka rozmowa, która otworzy tych ludzi. Że oni się poczują na tyle bezpiecznie, żeby zaufać mi i powiedzieć, co wtedy przeżywały. Kamera poszła. Uwaga, muszę taki klapsik zrobić. O, fajnie. 13 czerwca 2019 roku jesteśmy w Gdyni, nagrywamy w mieszkaniu pana Edwarda Remligera w obecności pana Rafała Pękały, Konrada Starczewskiego i moim Dorota Grzechocińska. Panie Edwardzie, czy pan mógłby się przedstawić, podać datę urodzenia? No, jestem Edward Remliger. Urodziłem się 6 czerwca 1930 roku w Sochocinie, takim małym miasteczku. To się zaczęło w 1941 roku. Chyba to było w marcu. Rano, to było tak gdzieś o 4 rano, pobudka. Wychodzić, tylko wziąć tyle, co możesz do ręki i wszystkich nas wypędzili obok kościoła. I tam spędzili pół Sochocina chyba, bo nie wszystkich aresztowali. No i Żydów spędzali tam razem, nie? I potem już tak, jak zaczęło świtać troszkę, podjechały samochody, takie budy niemieckie duże i siadać, nie mówili, gdzie jedziemy. No i okazało się, że nas wiozą do Pomiechówka. I były takie 2 czy 3 duże pomieszczenia, gdzie Polaków tam pędzali. Była słoma po jednej i po drugiej stronie i tam nic, nie było żadnej pościeli, tak spaliśmy w ubraniach. Monotonia, jeździli po wodę, chodzili, nikt nas do niczego nie zmuszał tam. A dalej byli Żydzi, to do takich lochów ich wpędzili, tam nie było okien, tylko drzwi były. I oni tam mieli bardzo, bardzo złe warunki. W takim kąciku, jak my wchodziliśmy do tych swoich lochów, tam siedziała Żydówka. I pierwszy raz w życiu widziałem, że może być mrowisko ze wszy, jadły ją, po prostu tak chodziły jak mrowisko po niej. Ja nie wiem, dlaczego ja to zapamiętałem, ale tak zapamiętałem. Widziałem, że ciągła była segregacja z Żydami. Co jakiś czas przyjeżdżali i częściowo wywozili. Nie wiem, czy do obozu, czy gdzieś, ale wywozili. My się baliśmy tych gestapowców. To jak oni przyjeżdżali, to my stamtąd uciekaliśmy. Tylko słyszało się krzyki i płacz, nic więcej, jak oni ich zabierali. Jak długo przebywaliście państwo w forcie? No tam przebywaliśmy od chyba 6 marca do końca czerwca. Bo nas prawdopodobnie mieli wywieźć do guberni. Ale z uwagi na to, że zaczęła się wojna, powiedzieli tak, możecie, wypuszczamy was, ale nie wolno wam wrócić do tych miejscowości, gdzie byliście i tych domów. Idźcie, gdzie chcecie, tylko nie tam. Niemcy wykorzystali ten obiekt jako obóz przesiedleńczy dla wysiedlonych mieszkańców północnego Mazowsza. Potem mamy wysiedleńców żydowskich. To jest początek 1941 roku. No i oczywiście pojawia się pierwsza przemoc. Dla mieszkańców Sochocina to jest trauma, bo tam właściwie wszystkich wywieziono, ciężarówki podjechały pod kościół i zapakowano wszystkich i wywieziono do Fortu III. To jest ten pierwszy okres. Drugi to jest obóz dla Żydów, czyli po wysiedleniu
chłopów. Niemcy porządkują kwestię żydowską, czyli ci Żydzi, którzy nie mieli udokumentowanych kart pobytu, dokumentów, wszyscy ci o niejasnym statusie trafiali do fortu. No i epizod żydowski to jest doskonale opisany w 13 tomie archiwum Ringelbluma. Archiwum Ringelbluma, czyli konspiracyjne archiwum getta Warszawy, zostało założone, zorganizowane przez Emanuela Ringelbluma. Właściwie od początku wybuchu wojny Ringelblum zapisywał wszystkie prześladowania, którym poddawana była ludność żydowska pod okupacją niemiecką. Samo archiwum zostało zakopane w ziemi i w ten sposób przetrwało wojnę w 2 bańkach po mleku, które zostały zalutowane i zakopane właśnie w piwnicy. Latem 1941 roku informacje, które przywożą więźniowie z Pomiechówka, są absolutnie wstrząsające dla współpracowników archiwum Ringelbluma. Po raz pierwszy do Warszawy dochodzi informacja o jednym miejscu, o obozie, w którym ludność jest przetrzymywana i masowo mordowana. Żydzi z tych kilku miejscowości rejencji ciechanowskiej zostali deportowani do Fortu III w Pomiechówku około 6-7 lipca 1941 roku. Kiedy Żydzi tam przybyli, fort był pusty i właściwie według ich relacji byli jedynymi więźniami tego miejsca. Żydzi zeznają, że zostali umieszczeni w 16 salach. W każdej około 200 osób przebywało. Daje to liczbę 3200 osób. Panowało w tych izbach ogromne zagęszczenie, więc powiedzmy, że do 4000 tam rzeczywiście maksymalnie mogło w jednym czasie przebywać. Z rozdzielnika niemieckiego więźniowie dostawali 10 deko chleba na 2 dni i to właściwie było całe jedzenie, które z urzędu im przyznawano. Nie było wody. Każdorazowo wodę musiano przywozić w beczce z pobliskiej rzeki. Nie było gdzie się myć. Na 4. dzień wystarano się o beczkę, w którą się Żydzi zaprzęgali. Bito ich po drodze okropnie, do krwi. O godzinie 2 po południu przywieziono pierwszą beczkę z wodą. Ale cóż znaczyła jedna beczka dla tylu ludzi? Ludzie stali się zwierzętami. Zaczęli rwać się do beczki. Jeden wyrywał drugiemu z tak wielkim trudem zdobytą wodę. A koniec był tego, że drogocenny napój zostawał wylewany na ziemię. Niemcy nie mogli utrzymać porządku i zaczęli strzelać w tłum. W obojczyk został postrzelony 18-letni młodzieniec. Rana nie była śmiertelna, ale nie pozwolono go ratować. I pochowano go, gdy jeszcze żył. Zdarzały się gwałty, przemoc na tle seksualnym na porządku dziennym, kradzieże, wymuszanie pieniędzy. Właściwie zdarzało się na co dzień grzebanie w mogiłach zbiorowych ludzi, którzy nie byli jeszcze martwi. Właściwie można powiedzieć, że załoga Fortu III w Pomiechówku to byli wyselekcjonowani zbrodniarze, którzy bawili się więźniami. Bardzo czarną kartę w tej żydowskiej historii, tych 6 tygodni pobytu Żydów w obozie w Pomiechówku zapisała policja żydowska. Na czele z komendantem Majlochem Hoppenblumem. Hoppenblum dopuszczał się regularnie rewizji i okradał więźniów z ostatnich pieniędzy. Dopuszczał się pobić, tortur. Przede wszystkim więźniowie mają mu za złe, że on wskazywał chorych, a chory w Forcie III Pomiechówku równało się skazany na śmierć. Napisali kartkę, tyfus panuje w tym zbrojony. Na 2., na 3. dzień ogłosili, wszyscy wozaki, co mają wozy konne w obrębie 3. fortu, mają się stawić na jutro, już nie wiem, na słońce zachód na forcie. Podjechałem pod bramę, rozcierają bramę, a tam masę nabite ludzi. Ładować tych ludzi. Każą na Niemcy.
to na mój wóz 8 Żydów wziąłem. Za mną jechać, ten gestapowiec, wjechali na szosę. No widzimy, tu masy wozów stoi. Te ludzie schodzą z tego woza, a te gestapowcy, jeden z jednej strony, z drugiej strony. I tak po głowach. To minuta czasu, już wóz opróżniony i ludzi nie było. Drzwi są oryginalne, te drzwi są na zdjęciach z czasów wojny. I teraz proszę zobaczyć, nasza grupa liczy 20 osób, 25 osób, tak? Jesteście Państwo teraz tutaj przez Niemców zapędzeni. Jest was 25 osób, a tu w celi było 70, 100, 120. Upchnięto w tych 17 komorach masy Żydów. Całe rodziny, starców, kobiety, dzieci. Tu była ścianka dzioła, czyli was przepchnięto za ściankę i zamknięto za wami drzwi. Czyli jesteście w ciemności. No w końcu trzeba będzie usiąść na tym zimnym betonie. A potem ze zmęczenia trzeba będzie się położyć i leżeli jeden przy drugim, dotykali się jeden przy drugim, żeby się chociaż ogrzać. Tak, leżeli na boku. W rogu wiadro kloaczne. Mówię, ono się po kilku dniach tam zapełniało, w to się wszystko wylewało. Oni leżeli w gnoju. Pojawiają się wszy. Wszy natychmiast opanowują wszystkich. Ciężko się, prawda, z tej wszawicy pozbyć. Tu są kółeczka. Przywiązuje się więźnia rękami do tyłu. Tu jest odciąg. I on wisi na wygiętych rękach, tak? Tu i tu. Więźniowie są w celi i słyszą jęki tego, który wisi na kółeczkach. I są takie opisy, że więźniów, że tak, 2 tygodnie wisiała dziewczyna, słyszeliśmy i po 2 dniach skonała. No tak, czyli tu mamy właśnie te kółeczka. Przejdziemy dalej po celach, zobaczcie, że wszędzie takie kółeczka były. Także to jedna z wielu kar, które na więźniach stosowano. Proszę Państwa, a potem mamy ciężkie więzienie karnośledcze. Żydów stąd wypędzono z tych cel i mamy tutaj zamykanych znowu za tą kratą. Armię Krajową, Narodowe Siły Zbrojne, Polską Partię Robotniczą, bo mamy też już pierwszych komunistów na Mazowszu. No i modlą się, żeby stąd wyjść. Fort III jako więzienie zaczął funkcjonować po przebudowie w 1943 roku wiosną. Firma Benjamina Wenta, Volksdeutscha z Nowego Dworu, prowadziła tam roboty budowlane. W tym czasie przebudowywano drzwi do tych pomieszczeń, montowano takie solidne drzwi, żeby ci więźniowie nie mogli stamtąd zbiec. Rozbudowywano możliwości ochrony, salę przesłuchań budowano w łaźni. Fort III spełniał wszystkie najlepsze warunki do tego, aby utworzyć tam miejsce koncentracji i mordowania ludzi. Gehenna się zaczęła już od 1943 roku. Wie pani, jednego dnia wkroczyli Niemcy i cała ta komórka akowska została zlikwidowana, bo wszystkich wybrali. A ojciec w tym czasie, wie pani, jak dowiedział się, że taka branka w Nasielsku jest, wie pani, to uciekł. Pod koniec maja przyszedł, mówi, Stasia, mówi do mamusi, mówi, wróciłem, bo tak się uspokoiło, trochę może pójdę, odegram majowe. A pracował jako organista, tak, no z tym, że miał bardzo ładny, duży chór. No i rzeczywiście czyścił sobie buty, bo były zakurzone, bo przeszedł tyle kilometrów. Patrzymy, no idzie po cywilnemu Niemiec przez ten plac od ulicy Świętego Wojciecha, ale po cywilnemu, oczywiście z teczką. No i jak wszedł, to jeszcze się zapytał, czy Jan Bienik. Tata mówi tak. No i do stołowego pokoju środkowego, wie pani, wszedł ten Niemiec z ojcem. A ja nie wiem, czy to dziecko przeczuwało. Taki piec był dwuramienny. Ja tam się tak przytuliłam, wie pani, przy tym piecu. Nie wiem, czy to strach, wie pani, czy jakieś samopoczucie moje, że coś się musi stać niezłego. Były takie dwudrzwiowe drzwi do pokoiku tego sypialnego i Niemiec przymknął te drzwi.
No i potem tam jeszcze coś swargotał, tatuś odpowiadał, wie pani, potem wyszli. Mamusia mówi, Harychna, wybiegnij, mówi, gdzie ten ojciec z tym Niemcem poszedł. No jak już wybiegłam do ulicy Świętego Wojciecha, wie pani, stała już czarny samochód osobowy i stał gestapowiec już mundurowy, wie pani, z psem. Już ojca plecy zobaczyłam. Już jak go wepchnął Niemiec do samochodu. Jak ja to zobaczyłam, to z płaczem, z wrzaskiem do domu przyleciałam. Mamusia nawet przez kilka dni to nie wiedziała, gdzie tego ojca zabrali w ogóle. Fort III w Pomichówku zostaje włączony do pewnej struktury miejsc związanych z represjami niemieckimi stosunkowo późno, bo dopiero w roku 1943. Było to przede wszystkim miejsce egzekucji, ale było to również miejsce, które z racji warunków, jakie w tym więzieniu karnośledczym były, dawało szansę na złamanie psychiczne ludzi, którzy tam byli przywożeni. To okrucieństwo, które na pozór może wydawać nam się pewnym elementem takiego atawistycznego chaosu, wydaje mi się, że było działaniem celowym, które przynosiło określone efekty. W gruncie rzeczy mówimy o legalizowaniu zbrodni, o legalizowaniu ludobójstwa, które było dokonywane w sposób systematyczny i planowy. Także w całym tym systemie represyjnym każdy z tych elementów miał swój sens. Nie mówimy o chaosie, który się upajał pewną orgią mordu. Nie, to jest wszystko dosyć systematycznie zaplanowane. Nawet to wykorzystywanie sadyzmu owych wachmanów wydaje mi się zabiegiem celowym. To znaczy dobór tych ludzi był dokonany pod kątem zdolności tych ludzi do dokonywania owych najgorszych zbrodni. Bo to było w tym miejscu, na tym etapie potrzebne. Więźniowie mówili, że nawet oni chcieli się dostać do Oświęcimia, bo tam było lżej. I najprzykrzejsze to jest to, że tam jako oprawcy, jako strażnicy więzienni pracowali Niemcy, którzy mieszkali wokół Modlina, że sami się zgłaszali do tej pracy. Że tam i Rosjanie byli też osiedleni, też się zgłaszali do tej pracy. Ja sobie wyobrażałam te wszystkie męki, które ci ludzie tam przechodzili. W tych zimnych lochach, prawda, w tym zimnym forcie, bez żadnych, bez wody, bez ogrzewania. Kubeł stał, jaki tam musiał być smród i zaduch, niemyte ciała, prawda, tych ludzi. To wszystko. Przecież jeżeli oni, jak było jakieś zranienie po torturach, to oni moczem to dezynfekowali, to ja sobie wyobrażam, jaki tam był smród straszny. Cela zero w opisach więźniów jest w ten sposób opisana. Długi, ciemny korytarz o ukośnej podłodze. Więc jeżeli tutaj trafiał ktoś z tej celi do celi zero, to wiadomo, że trafi tak, na górkę. I proszę zobaczyć, tu mamy napisy więźniów. Oni chcieli po sobie coś zostawić i wyryli po sobie napisy. To są ostatnie ślady po nich. Proszę zobaczyć. Dodatkową taką niedogodnością było to, że oni cały czas się zsuwali z tej podłogi. Tutaj też mamy więźnia, on już nie żyje, jest nagrany na filmie, znalazł swoje inicjały. Mówi, siedziałem tutaj i wyrwali mi zęby obcęgami. I myślał, że też pójdzie na egzekucję i tu wyrył swoje inicjały. Ale okazało się, że go tam przed egzekucją go zwolnili. A on tu czekał na śmierć i też, widzisz, tu znalazł swoje imię. Proszę zobaczyć. Tych napisów jest bardzo dużo. Trzeba tak, widzicie państwo? Są miejscowości, daty, inicjały.
Koledzy z Armii Krajowej się tutaj tym samym rylcem, widzicie państwo, oznaczyli. Zostali powieszeni tu na dziedzińcu. O, Filipowicz, 26 luty 44. Proszę państwa, ta cela zera kończyła się tutaj. Tu jest krata, więc tu gdzie się ten skos zaczyna, tutaj zaczyna się cela zero. Chodźmy dalej. Proszę wejść. Żeby choć przez chwilę sobie uświadomić, przez chwilę tylko warunki, w jakich oni tu siedzieli, w tej ciemnej, zamkniętej trumnie. Czy jesteśmy wszyscy? Cała grupa? To jeszcze proszę. Proszę wszystko zgasić, wszystkie te telefony, latarki, żebyście tylko mieli państwo taką namiastkę tego, co oni tutaj mieli. Siedzimy w ciemności. Jest zimno, ciemno, ktoś tam płacze, ktoś jest pobity. Szczekanie psów, stukot butów niemieckich, jakieś, prawda, krzyki, kogoś wyprowadzają na egzekucję, na przesłuchanie. To chyba był wrzesień 2017 roku. Przewodnikiem był Piotr Oleńczak, który bardzo sugestywnie to pokazywał, bardzo dobrze też znał tą historię. Podczas tego naszego zwiedzania był również obecny starszy pan. Ten starszy pan już na samym początku powiedział, że jego tutaj krewny, stryj czy wuj, już nie pamiętam, był uwięziony w tym forcie i że stamtąd uciekł. Przewodnik przekonywał tego pana, że stąd uciec nie można, jest to po prostu niemożliwe. I tak pomyślałam, może warto zapamiętać, ewentualnie sprawdzić później, a miałam go dopytać, ale koleżanka zapamiętała to nazwisko. Przyszłyśmy w poniedziałek do pracy i tak spojrzałyśmy na siebie i pomyśleliśmy, idziemy go sprawdzić. Okazało się, że faktycznie mamy kartę w kartotece Gestapo na to nazwisko, które on podał. To był Teofil Wójcik. W tej karcie było napisane, że on rzeczywiście w nocy z 13 na 14 uciekł wraz z innymi więźniami. Potem sobie pomyślałam, że warto, żeby ten pan też dowiedział się, więc zadzwoniłam do niego. No i tak właściwie nawiązałam kontakt z panem Józefem Kurpiewskim. Mieli być rozstrzelani, ale te władze tego obozu uznali, że to za łagodna będzie śmierć. I mieli zwołać ludzi i taka pokazówka, mieli ich wieszać. Siedzieli i byli skuci. No i zorganizowali ucieczkę przed otwór wentylacyjny. Jeden drugiemu stawał na ramiona. Wypchnęli jednego, ten pierwszy nie udzielił im pomocy. I wujka wypchnęli i wujek wyciągnął ich wszystkich. Drut rozplątywał i spuszczał i oni się opasywywali i tak się wyciągali z tego. Zeszli z tych, bo ta fosa była usypana z ziemi i uciekali w kierunku Wkry. Jak się przeprawiali przez Wkrę, to usłyszeli alarm. Syreny zaczęły wyć, że ucieczka. A później się rozeszli, każdy z swojej strony. Jest
Jest to ogromny zbiór archiwalny, który zawiera między innymi akta niemieckiej tajnej policji państwowej w Ciechanowie-Płocku, który liczy blisko 13 000 jednostek aktowych. One ilustrują tak wiele bólu, tak wiele cierpienia osób, ich bliskich i całych rodzin, że jest to tak unikatowy zbiór akt, obok którego nie można przejść obojętnie. To są zarówno i tragiczne losy poszczególnych jednostek ludzkich, ale też i całych formacji, na przykład Armii Krajowej. Przesłuchania, które odbywały się w Forcie III w Pomiechówku, były niezwykle brutalne. Śledztwa te były ukierunkowane na to, by udowodnić osobom zatrzymanym jak najwięcej winy. Ja i ojciec i brat mi się spali przy sobie. Tam była taka pochyła podłoga w kierunku drzwi. I mnie wzięli do oddzielnej. Potem po jakimś czasie badanie. Jak ktoś będzie o Pomiechówku czytał, o tym obozie, to on tam był. Nazywali Gruby Fritz, jego nazywali. On jak badał, to ja wolałem jak bił. Billy nie patrzał mi w oczy. Jakieś potworne oczy bazyliszka. Takie miał oczy, że człowiek drżał. Miał kawał kija jakiegoś grubego, lał, czy były takie grube kable. Tym Billy. Ja na przykład jedno badanie miałem tam, gdzie umywalnia była duża taka. Jak się pyta, oj, daj na namę. Ja mówię Hieronim Wyszyński. Tyle to wiedziałem. Bo zacząłem udawać, że ja nie wszystko rozumiem, trzeba mi 15 razy powtarzać, żeby uzyskiwać czas na myślenie. Wziął pogrzebacz, silna była bestia, tak go powyginał. I jak bił, to człowieka jak uderzyło, to wydawało się, że ciało się rozprysło i w kość już. Nieludzki ból. 15 miałem, 15 badań solidnych. Miękko, gdy odczytano wyrok śmierci, to pamiętam ten sąd. Tam chyba siedziało 3 ich. Stół przykryty był takim zielonym kocem. Oczywiście na baczność. Usłyszałem, że Inname, chyba tak było, Inname des deutschen Volkes za to i bis zum Tode bestrafen, coś takiego. Jestem skazany na karę śmierci i koniec, i w tym zwrot. Posiedzenia te generalnie były jedną wielką farsą i nie miały nic wspólnego z prawem. Dany więzień, on praktycznie nie mógł w żaden sposób się bronić przed tym sądem. Zazwyczaj był mu odczytywany wyrok. Sąd doraźny mógł danego więźnia skazać na karę śmierci bądź przekazać do dyspozycji Gestapo, co wiązało się z przekazaniem tego więźnia do obozu koncentracyjnego. I trzecią opcją było uniewinnienie. Oczywiście tych przypadków jest bardzo mało. Ich kilkunastu po prostu aresztowali jednej nocy. Mojego ojca, Suwińskiego Aleksandra, no i jego brata Jerzego. I jeszcze kilkunastu nasielszczaków. Przeżywali bardzo ciężkie tortury. Podwieszali ich za ręce na długie godziny. Bili ich po nogach różnymi przedmiotami, kopali. I najgorsze, co ojciec tak mi zwrócił uwagę, to szczucie psami. Po prostu takich podwiązanych ludzi zaszczuwali psami. Wuj, nie wiem, mój ojciec po prostu nie przyznał się, że do organizacji należał. A
i dzięki temu nie udowodnili mu tego. Może się domyślali, ale po prostu no, odesłali go do obozu Mauthausen. A wuja, nie wiem, czy on się przyznał, trudno powiedzieć w tej chwili. Co zaważyło na tym, że po prostu go uśmiercili. Na terenie Pomiechówka według zachowanych relacji w śledztwach była olbrzymia szubienica, na której można było powiesić najprawdopodobniej za jednym razem około 40 więźniów. 31 maja 1943 roku, kiedy to powieszono najprawdopodobniej 48 więźniów związanych z Armią Krajową. Wiem na pewno, że 31 maja już tutaj w Pomiechówku byli, dlatego że tego dnia odbył się sąd, raczej można by powiedzieć, że ogłoszono wyroki śmierci. Trudno to nazwać sądem, ani jakimkolwiek postępowaniem. Po czym tego dnia ich wszystkich 42 powieszono na górce za koszarami. Dobrano dodatkowo jeszcze 6 innych więźniów, którzy byli w forcie, bo tego dnia powieszono 48 Polaków. Ja dotarłem do relacji świadków, którzy 31 maja 1943 roku byli w obozie w forcie i którzy opisali dzień i chwilę egzekucji mojego pradziadka. Aleksander Suwiński wspominał: w dniu 31 maja 1943 roku, pamiętam dokładnie tę datę, po śniadaniu zauważyliśmy poruszenie wśród wachmanów. Popędzali oni więźniów do cel. W mojej celi jeden z więźniów, po plecach drugiego, dostał się do okienka nad drzwiami i wypatrywał, co się będzie działo na dziedzińcu. W pewnym momencie usłyszeliśmy, jak wjeżdżają na dziedziniec samochody, z których wyszło około 10-12 gestapowców. Wkrótce, później, ja i inni więźniowie z mojej celi usłyszeliśmy wyczytywanie przez wachmanów szeregu nazwisk więźniów. Następnie słyszeliśmy wychodzenie więźniów z cel, w których wyczytywani się znajdowali. Krzyki Niemców, los, los oraz tupot nóg po dziedzińcu, którego odgłosy wskazywały, że wyczytani więźniowie idą w kierunku wejścia na zaplecze fortu, na tak zwaną górkę. Tego samego jeszcze dnia z więźniów zabranych z mojej celi powrócił do tej celi więzień Ryziński. Był on w stanie kompletnego szoku nerwowego. Następnego dnia, kiedy odzyskał on nieco równowagę, opowiadał nam, że w dniu poprzednim widział na górce powieszenie na szubienicach 48 więźniów. Podobno lina się zerwała pod Zygmuntem Ryzińskim, bo on też stał na tej szubienicy. I ponieważ ona się zerwała, wachmani, gestapowcy pozwolili mu odejść. Jedną z takich ostatnich egzekucji to był 4 luty 1944 roku, która dotyka głównie żołnierzy Armii Krajowej. Źródła podające liczbę ofiar, one są różne. Na przykład w aktach samego Gestapo jest jedno zestawienie, iż stracono tego dnia 24 osoby, ale z pewnością tych egzekucji było więcej, gdyż pozwala nam na to stwierdzić analiza pozostałych akt. O konspiracyjnej działalności ojca to ja się dowiedziałem dopiero wtedy, gdy dotarła do mnie wieść o jego śmierci.
ojciec poprosił współwięźniów, żeby go ponieśli. Żeby go nie zostawili na pastwę oprawców, żeby go ponieśli w tej grupie więźniów. Idących 4 lutego. Ich ostatnia droga tej kolumny skazanych po ostatnim przesłuchaniu szła na górkę, a ojca przyjaciele zanieśli. Ja sobie dopowiadam, że ojciec nie miał już kośćca, na którym mógłby przyjąć postawę pionową i iść. Jeszcze Państwu powiem o ostatniej zbrodni właśnie. To jest 30 lipca 44. Zofia Jaworska, żołnierz Armii Krajowej, zamordowana 30 lipca 44. Takich osób jak Zofia Jaworska zabito 285 osób wtedy. Niemcy chcieli Fort III oczyścić, więc wszystkich, którzy tu jeszcze przebywali, prawie 300 osób, powiązali i całą kolumnę więźniów pognano na stację kolejową w Modlinie. I oni czekali na pociąg. Mieli być przewiezieni albo do Auschwitz, albo do Stutthofu, no do któregoś z obozów. Natomiast to już jest powstanie warszawskie, zaraz wybuchnie. Już są Rosjanie tu na przedpolach. I ten pociąg nie przyjechał. Logistyka niemiecka już tak dobrze nie funkcjonowała. I oni cały dzień siedzieli, całą sobotę na tym peronie, ponieważ pociąg nie przyjechał. To wszystkich tych więźniów zagnano wieczorem do fortu i w niedzielę 30 lipca od rana ich wszystkich zaczęto rozstrzeliwać. I wymordowano wszystkich więźniów, 285 osób, zakopano na górce. W końcu czerwca 1944 roku, kiedy na terenie Fortu III konsekwentny sposób, codzienny, mordowano ludzi, kilka kilometrów dalej znalazł się oddział zwarty Armii Krajowej. Zgrupowanie stołpeckie, uciekając na zachód przed Armią Czerwoną, przeszło kilkaset kilometrów, dotarło właśnie do Nowego Dworu i zatrzymało się przed mostem w Modlinie z zamiarem przejścia na drugą stronę Wisły. Mamy więc 25 czerwca roku 1944 sytuację wręcz nieprawdopodobną. Mamy 1000-osobową jednostkę zwartą, doskonale uzbrojoną Armii Krajowej, która nic o tym forcie nie wie. Co by było, gdyby dowiedziała się o zbrodniach tam popełnionych. Było to tylko kilka kilometrów, niebronionych przez żadne siły niemieckie, gdy tymczasem zgrupowanie stołpeckie dysponowało uzbrojeniem równym 1/3 uzbrojenia Warszawy w Powstaniu Warszawskim.
oryginalny napis z tego. Proszę sobie podejść. 27 grudnia 44. Odjeżdżamy do Nowego Miasta i dalej na zachód, czołem. Co tutaj robili więźniowie w grudniu 44 roku w obozie pracy? Jaki to mógł być obóz pracy w grudniu, gdzie już są Sowieci, prawda, zaraz do Warszawy wejdą. Już Niemcy uciekli dalej. Zacierali ślady. Zacierali ślady, palili ciała, likwidowali infrastrukturę obozową, tak? Ścianki działowe. Mogiły trzeba było splantować, wyrównać wszystko. Dopalić do końca, wszystko rozebrać. Wieżyczkę, tak, wszystko co się dało rozebrać, żeby śladu jak najmniej zostawić. Obóz pracy. Tutaj też pewnie sprawdzono, że ci ludzie stąd zostali gdzieś koło Płocka rozstrzelani, bo to było komando robocze, prawda? Jak odjeżdżamy dalej, dziś pod Płockiem ich na zachód, tam ich rozstrzelano, nie było świadków. Ale ślad po nich pozostał, ten napis jest. Likwidacji owych grobów przystąpiono tak naprawdę tuż przed nadejściem Armii Czerwonej. I nie zdążono wszystkich tych grobów zniwelować i tych śladów wszystkich zatrzeć. Z racji tego, iż Fort III stał się jednym z głównych miejsc mordów dokonywanych przez Niemców na terenie całego regionu, zostało on objęte działaniem Komanda 1005. Istotą działalności tego komanda, w skład którego wchodzili zarówno Żydzi, jak i Polacy, było rozkopywanie masowych grobów i palenie owych szczątków na przygotowanych rusztach złożonych z podkładów kolejowych, oblewanych benzyną. I fakt, iż taka grupa działała na terenie Pomichówka, wynika chociażby z relacji mieszkańców. Pewnego razu ja byłem w Straży Wiejskiej tutaj. Pana ten nasz kierownik, chodź, bo w forcie pali. Wieczorem. Wyjrzałem, ogromny ogień. No to trzeba iść. Bierz kubełek z sobą i chodź. A na to było 12. A taki był smród, że w gardle zatykało. No ten Niemiec, który nas to zorganizował, krzyczy. A ten wachman krzyczy, was jest nas, co tam jest, kto tam idzie. On mówi, że fojer, pali się mord. Aj, śmiecie się palą. Raus nach Hause. I jak później wyzwolenie było, to poszedłem zobaczyć. No leżą kości, ale opalone. Wydaje mi się, że przede wszystkim Niemcy chcieli ukryć zarówno tożsamość ofiar, jak i liczbę pomordowanych. Na podstawie dzisiejszych metod badawczych nie jesteśmy w stanie określić dokładnie, ile osób było pomordowanych, więc tutaj Niemcom jakby to się udało. Natomiast nie wszystkie rzeczy osobiste uległy spopieleniu. Pierwsza ekshumacja rozpoczęła się 10 kwietnia 1945 roku. Spontanicznie ludność robiła to swoimi siłami. Otworzono mogiłę szkieletową ofiar egzekucji z 30 lipca 1944 roku. I znaleziono tam 271 osób. Ekshumowano wtedy 100 ciał rozpoznanych przez rodziny. Pozostałe z szacunkiem złożono z powrotem do grobu. Powody były tego dwa. Po pierwsze, nie wszystkich było stać na zabranie zwłok swoich bliskich pomordowanych na terenie Fortu III. I zostawiono też osoby, które nie miały bliskich i pozostały nierozpoznane. Tych trupów wydobywali w Olszteucie. Tam ich nagnali. I jak ktoś znalazł swojego to od razu łapał tam bryły i rzucał w nich. To pamiętam takie duże pole,
i jeden przy drugim leżał, jak wyjmowali. A jak to się stało, że mama rozpoznała tatę? Bo teraz to mężczyźni mają kalesonki, ale na gumce, prawda? Kiedyś tak to nie było na gumkach, tylko takie paski były wszyte. Dziurki porobione i guziczki. To ojciec nigdy nie zapinał tak. I potem mama też powiedziała, że nikt tak nie robił, tylko jej mąż. Po twarzy nie można było już poznać. Nie. Po twarzy już nie. Ja mam dokumenty, zachowały się zdjęcia z ekshumacji, zresztą... O, to jest mój tata. Tak. Mhm. A tutaj, bo to jest cała seria zdjęć, prawda? I tutaj też mam takie zdjęcie, przeglądając, też wydaje mi się, że Tata jest tutaj. tak, O. że tata jest. Ale jest jeszcze jedno zdjęcie, takie bardzo charakterystyczne. Ono tutaj, może niedobrze to widać. Tu jest tata. Tu jest tata, a myśli pan, że tutaj jest niesione ciało? No jak tata ciało idzie Piotra? za tym niesionym, to jest na pewno... Tu trzeba by było zobaczyć, czy ma buty z cholewami, nie wiem. Trudno zobaczyć na tym zdjęciu, ale tak przypuszczać należy. Tak, no jak szedł za tym. Tak, że to jest ten moment, kiedy został znaleziony, tak, zidentyfikowany ciało Piotra. W 2018 roku przebadaliśmy duży lewy dziedziniec, mały lewy dziedziniec i Zapole Fortu. Natomiast tutaj znaleźliśmy groby w 2018 roku, częściowo ekshumowane, częściowo nieekshumowane. W 2019 roku prowadziliśmy pracę na tym dziedzińcu. Natomiast w tym miejscu ekshumowaliśmy 2 masowe groby i zlokalizowaliśmy 3. grób. No i tutaj jeszcze mamy zdjęcie liderowe z geoportalu, gdzie widać elegancko na dużym prawym dziedzińcu ślady mogił. Każde prace archeologiczne, a szczególnie prace archeologiczne dotyczące okresów historycznych zaczynają się od starannej kwerendy archiwalnej. Następnie zdejmujemy warstwę humusu, która przykrywa warstwy, w których archeolog już może czytać. Zawartość tych jam jest siana, starannie przebierana tam, gdzie mamy do czynienia z jamami poekshumacyjnymi, czyli możemy się tam spodziewać tylko drobnych kości, które zostały ucięte podczas ekshumacji. W 2020 roku prowadzimy prace archeologiczne na mniejszym dziedzińcu, na tak zwanej górce. W tej chwili wchodzimy w badania, powiedzmy, najistotniejszej części fortu, czyli dziedzińca, na którym stała szubienica, na którym mają się znajdować groby masowe, mają się znajdować resztki rusztów, na których palone były szczątki ekshumowane przez Niemców pod koniec wojny, i mają się znajdować mogiły ciałopalne. W tym roku spodziewamy się, że te badania przyniosą całkowity obraz tego, jak to wyglądało w forcie. My, jako archeolodzy, będziemy w stanie określić z dużą dozą prawdopodobieństwa ilość pochowanych na forcie. Natomiast liczbę pomordowanych muszą określić historycy i odpowiedzieć na pytanie, gdzie oni mogli być pochowani. Być może w tym roku zakończą się badania na forcie i wszystkie zagadki związane z tym, co się działo bezpośrednio na forcie, zostaną wyjaśnione. Natomiast nadal pozostanie otwarta
kwestia grobów ofiar, które były zgodnie z dokumentami i wspomnieniami wywożone z fortu. I tych najprawdopodobniej było dużo więcej niż tych, którzy są pochowani na forcie. Więc historia samego fortu zostanie w dużym stopniu wyjaśniona, ale to nie będzie koniec historii więzienia. Podczas prac prowadzonych w Pomiechówku każdorazowo zabezpieczany jest materiał kostny. Wierzę w to, że kolejne ofiary zostaną zidentyfikowane, jednak niezbędnym warunkiem jest to, aby zgłaszały się do nas kolejne rodziny i oddawały materiał porównawczy, dzięki któremu będzie można dokończyć proces identyfikacji szczątków odnajdowanych tam. Pana stopień pokrewieństwa z ofiarą, z osobą poszukiwaną. To jest mój stryj, mojego ojca, brat rodzony. Poproszę imię i nazwisko stryja. Jerzy Stefan Suwiński. Czy strój posiadał stopień wojskowy? Tak, podchorążym artylerii. Dziękuję. Pseudonim? Czy posiadał? Tak, Słowik. Pseudonim Słowik. Proszę wskazać przynależność organizacyjną. Armia Krajowa, NSZ. Armia Krajowa. Dziękuję. Proszę wskazać, jeżeli znana jest panu data zaginięcia bądź śmierci. Wiem, znam tą datę. To jest 31 maj 43. Został stracony przez powieszenie na 3. forcie w Pomiechówku. Ta trauma na pewno wpłynęła później, bo jest to naukowo udowodnione, że wszystko jest zapisane i to wszystko jest przekazywane później. Także te przeżycia obozowe, to, że ja taki jestem w tej chwili, to też na pewno cząstka jest tej spuścizny poobozowej. Musimy walczyć o to, żeby ta pamięć przetrwała, bo jeżeli nasze pokolenie tego nie zrobi, następne już nie ma mowy, żeby cokolwiek w tym... Gdyby nawet chcieli, to już tego nie zrobią, bo nie będzie z kim rozmawiać po prostu. No. Pan czuje, że to jest pana obowiązek? Tak. Obowiązek i po prostu nie czuję nawet i obowiązku, tylko takie pragnienie serca, żeby inni wiedzieli, co tu się stało. Prawda o Pomiechówku jest zapisana w dokumentach, jak i w genach. Jeżeli chodzi o informacje zgromadzone pod kątem poszukiwań ofiar pomordowanych w Pomiechówku, no do tej pory zgłosiło się kilkadziesiąt osób i liczba ta stale rośnie. Analiza akt tej sprawy wskazuje, że obóz w Pomiechówku został założony na wiosnę 1940 roku i początkowo osadzano w nim wysiedleńców. W połowie 1941 roku w obozie zaczęto osadzać osoby narodowości żydowskiej. Na podstawie danych, które posiadam w aktach tego postępowania, mogę umiejscowić, że początek obozu karno-śledczego, tej pracy śledczej i podporządkowania obozu pod Gestapo, to była wiosna 1942 roku. Największa liczba osadzonych to są lata 43, początek 1944 roku. Ten obóz jest w tej mierze szczególny, że tam prowadzono śledztwa, brutalne śledztwa, tam wreszcie wykonywano tak zwane wyroki sądów doraźnych, a wiemy z licznych spraw, że te wyroki tak zwanych policyjnych sądów doraźnych nie miały nic wspólnego ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości. I wreszcie na terenie obozu w Forcie III wykonywano wyroki śmierci i grzebano osoby pokrzywdzone. Celem prowadzonego tutaj w pionie śledczym IPN śledztwa w tejże sprawie jest z jednej strony
zgromadzenie danych, udokumentowanie, stworzenie list obejmujących sprawców, a z drugiej strony zadaniem śledztwa jest zgromadzenie możliwie najpełniejszego materiału dowodowego dotyczącego funkcjonowania samego obozu, warunków pobytu pokrzywdzonych i oczywiście oszacowania możliwie najdokładniejszej liczby ofiar, osób, które się przewinęły przez ten obóz oraz tych osób, które tam poniosły śmierć. Nie posiadam wiedzy, ażeby na podstawie tego materiału zgromadzonym przez dawną komisję którykolwiek ze sprawców został pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Nie wiem, dlaczego ja dożyłem tych, żeby się o tym wszystkim dowiedzieć. Tak, Jezu kochany. Tato. Dlaczegoś ty zginął tak młodo? 32 lata tylko. Mój najmłodszy syn ma 38 zaledwie, a ty 32. Dlaczego go to spotkało? Nie mogę już. Nie mogę. Tato, dlaczego? Jest tata. O Boże. Czy tu jest coś jeszcze dalej? Coś jest jeszcze. Mniejszymi literkami tu jest chyba coś napisane jeszcze. Ja miałam rok i 9 miesięcy, jak aresztowali tatę i ja pamiętam tą chwilę. Oni w nocy przyszli, a dzień i tata się ubierał, ja płakałam, mama płakała, babcia płakała. I tata przez spodnie spuścił zegarek i sygnet. I ten sygnet ja mam z sobą. A dzień wcześniej, to znaczy 7 zbierałam z tatem kwiatki, bo on mnie zawoził na rowerze, bo ja lubiłam kwiatki, żebym zbierała te kwiatki. I mam te kwiatki i prosiłam moją siostrzenicę, że jak umrę, żeby mi te kwiatki położyli na piersi. Zygmunt Zyblewski, tak. I o tym, że jest ten napis, dowiedziałam się w Wigilii aresztowania taty. Właśnie wtedy, kiedy zbierałam z nim kwiatki. Zadzwonił pan Jerzłkowski, powiedział, że jest tu napis mego taty. To tak jakby tata się odezwał do mnie po tylu latach. Ja całe życie czułam jego jakąś taką opiekę, że opiekował się mną. Może na tym gwoździu wieszał coś.
Już się zapaliło. Tak. Boże. Jeszcze to muszę przeżyć. Udało się panu trafić bez problemu? Proszę bardzo. Pana ojciec i mój pradziadek, można powiedzieć, ramię w ramię zginęli tego samego dnia na podstawie tego samego wyroku 31 maja 1943 roku. I właśnie też dlatego bardzo panu dziękuję, że pan przyjechał, bo chciałem też panu pokazać te dokumenty, które ja mam, bo dostałem od pana kopię tych dokumentów Gestapo przetłumaczonych. Wiem, że w stosunku do pana ojca i w stosunku do mojego pradziadka prowadzone było jedno postępowanie. Nie ma chyba lepszej metody na ukojenie takiego bólu, jak znalezienie wszystkich informacji o kimś, odkryciu pełnej jego historii, popatrzenia mu prosto w oczy, chociażby na zdjęciu, a potem pomodlenie się nad jego grobem. Mamy do czynienia nie tylko z martyrologią jako taką, nie tylko z cierpieniem, nie tylko z więzieniem, nie tylko z fortem, Gestapo i Niemcami, ale mamy do czynienia z kochającymi i kochanymi przez kogoś ludźmi. To jest tak jakby wewnętrzna potrzeba, żeby o tym dwuczłonowym napisie złożonym z imienia i nazwiska, żeby zamienić go w człowieka, żeby zamienić w taką żywą istotę z pragnieniami, z marzeniami, z historią i nie skupić się tylko na tym, że ta osoba nie żyje, ale skupić się na tym, jaka ta osoba była i przez to dopiero pokazać, jaka pustka po tej osobie powstała. Że tu nie chodzi tyle o śmierć, tu bardziej chodzi o życie.